Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks. Kilka dni temu wrzuciłem na kanał recenzję żurawia wojskowego od Kady i zauważyłem, że Kada w swoim portfolio ma również czołgi, więc postanowiłem jeden z nich przetestować. Jak widzicie, jest to niemiecki czołg Pantera, zaprojektowany przez Macieja Szymańskiego. Maciej zaprojektował dla Kady również pozostałe dwa czołgi, czyli T-34 i Tiger, ale również buldożer Goliat. Zestaw składa się z 907 elementów, jest w skali 1:35, kosztuje między 200 a 300 zł. Ja swój kupiłem w Media Expert za 250 zł. Jak widzicie, w środku znajdziemy 3 silniki. Z tyłu pudełka jest też informacja, że będzie ruchoma lufa, ale nie sądzę, żeby ta funkcja była podpięta do silnika. I jak widzicie, nawet przy tak niedrogich, niedużych zestawach jest bardzo eleganckie, estetyczne opakowanie. W środku znajdziemy 12 ponumerowanych woreczków z klockami, akumulator, kabelek, mikrosilnik, 2 silniki M, pilot i co ciekawe, narzędzia są do wyłamania. Od razu przypominają mi się modele do sklejania, w których wszystkie części właśnie się wycinało, wyłamywało z takich ramek. Jest dosyć spory blankiet naklejek, ale tak jak wszystkie naklejki od Kady, no niestety te też wyglądają tandetnie, więc nie będę ich naklejał. Są 2 tomy instrukcji. Tutaj jest kilka słów od Macieja. Jestem w połowie pierwszego etapu budowania. Mamy już wyprowadzenie napędu do gąsienic. Tutaj po tej stronie specjalnie nie montowałem jeszcze ani silnika, ani elementu ślimakowego, żeby pokazać Wam, jak to dokładnie wygląda. Element ślimakowy jest na akslu podpięty bezpośrednio do silnika. Z kolei pod tym elementem ślimakowym mamy małe, szare koło zębate, które jest połączone z piaskowym kołem zębatym i tędy idzie nam napęd już do kół zębatych, które będą nam napędzać gąsienicę. A tutaj mamy zamocowany mikrosilnik, który będzie odpowiedzialny za obrót wieży. Jestem na początku drugiego etapu budowania. Jest już do silnika podpięte wyjście do wieży. Tu na dole jest wyjście z silnika. Następnie mamy połączenie z zielonym kołem za pomocą gumki. A tutaj jest już podpięcie z wyjściem do wieży. Jedna ważna kwestia odnośnie kabli, należy je układać dokładnie tak, jak jest to pokazane w instrukcji. Jeśli w instrukcji jest informacja, że należy 4 razy złożyć kabel i umieścić tutaj w tym miejscu, to tak zróbcie. Bo z tego, co zauważyłem, jest tutaj wszystko na styk, więc jeśli tych kabli dobrze nie ułożymy, no to później może być problem z obudowaniem, z zamknięciem tutaj całej konstrukcji. Czołg jest już gotowy. Jeśli chodzi o proces budowy, to z jednej strony był bardzo ciekawy. Mamy tutaj bardzo dużo technik budowania, szczególnie jeśli chodzi o wieżę czołgową. Tutaj, jak widzicie, jest dosyć sporo skosów. Po zbudowaniu tych kilku mechanizmów, później cały proces przypomina budowę zestawów takich jak Speed Champions czy Icons. Jest tutaj bardzo dużo drobnych elementów. Nie da się ukryć, że podczas całej budowy trochę się naprzeklinałem z tego względu, że często elementy są umieszczane na jednym studzie, czyli budując jedną część, odpada nam w międzyczasie druga. Bez sensu też jest mocowanie lufy już
w trakcie budowania wieży czołgowej, z tego względu, że ona cały czas podczas dalszej budowy po prostu odpada, więc spokojnie można ją sobie zostawić na sam koniec. Moim zdaniem powinna być umieszczona na akslu. Przy zwykłym wpięciu bardzo często niechcący możemy ją wypiąć. Dociskając ją można spokojnie sterować sobie góra-dół, ona nam wtedy nie odpadnie, ale zahaczając odpadnie nam praktycznie od razu. Jeśli chodzi o wygląd, odwzorowanie, to bardzo mi się podoba. Tutaj włączamy akumulator. Jeśli chcemy podładować, to zdejmujemy sobie wieżę. Tutaj ten element powinien nam wypaść. No i mamy elegancko dostęp do wpięcia ładowarki. Tutaj ten element ma wypustkę, która nam włącza właśnie ten akumulator. Teraz zobaczmy, jak jeździ. Wieża moim zdaniem obraca się dużo za szybko. Jest tutaj sporo detali, mamy nawet drewniany klocek do podnośnika, mamy klucz, elementy gąsienic. Włas niestety nie jest otwierany. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda od dołu. Czołg jest dosyć niedużym zestawem, zresztą widzicie to teraz w porównaniu z Koenigseggiem. Szkoda, że nie jest w tej samej skali co żuraw wojskowy. Podsumowując, bardzo przyzwoity zestaw, ciekawy proces budowy, chociaż czasem denerwujący, irytujący, ale na pewno wymagający. Nie będę ukrywał, że mnie tutaj bardziej w tym zestawie zależało na tych mikro i małych silnikach, które teraz bardzo mi się przydadzą do niektórych zmotoryzowań. Czekam oczywiście na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.